Kiedyś czytałem jakieś proroctwa, przestrogi, zapowiedzi wojen, jakichś niesamowitych zjawisk i kataklizmów. To było niemal jak narkotyk. Odurzało, napawało trwogą. Nie można było się od tego oderwać. Mimo woli rodził się we mnie lęk. Wielu ludzi na całym świecie przeżywa podobne chwile. Jakby człowiek miał w sobie jakąś potrzebę lęku. Na tej pożywce wyrastają sekty, w których zapowiedzi kataklizmów, wojen i końca świata odgrywają tak znaczącą rolę, bardzo skutecznie paraliżując tysiące ludzi. Czy stają się oni przez to lepsi? Lęk przed Bogiem wyobrażonym jako despota, bezduszny mściciel, nieludzki sędzia. Strach przed tak wyimaginowanym Bogiem paraliżuje, jest straszną pokusą. To strach, który nie prowadzi do dobra. Druga skrajność to żywiołowe szukanie wolności. Niektórzy powtarzają: świat jest piękny, życie krótkie. Niestety taka postawa rodzi czasem skrajny egoizm, nie liczący się z niczym i nikim. Autor Księgi Mądrości pisze: miłujesz, Panie, wszystkie stworzenia, nad wszystkimi masz litość. To wszystko Twoje, miłośniku życia. W psalmie czytamy: Pan jest łagodny i miłosierny. Pan jest dobry dla wszystkich. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. Paweł apostoł pisze, że nadejdzie kiedyś dzień pański, dzień sądu. Nieraz w swoich listach przypomina, że człowiek pozna kiedyś prawdę o sobie, o swoich pragnieniach, które znalazły odzwierciedlenie w czynach. Świadomość tego nie paraliżuje apostoła. Chrześcijanin to przecież człowiek Ewangelii, dobrej i radosnej nowiny o Bogu, który jest Ojcem i przyjacielem, wymagającym i kochającym zarazem. Doskonała miłość usuwa lęk, pisze Jan apostoł. Myślę, że wielu ludzi wokół nas dlatego odrzuca chrześcijaństwo, gdyż sądzą, jakoby najważniejszą bronią religii było zastraszanie, budzenie lęku i wzbudzanie poczucia winy. Inni znów gardzą nim, bo widzą, że duża część chrześcijan żyje tylko z doczesną perspektywą, tak jakby do końca nie wierzyli, że istnieje cokolwiek po śmierci ciała. Jezus przyszedł kiedyś do Jericha. Tłum oblekł mistrza. Zacheusz, bogaty i nieuczciwy człowiek, chciał zobaczyć Jezusa. Czy tylko zobaczyć? Czy w Zacheuszu nie drzemało poczucie winy? Może nawet brzydził się sobą. A przecież nie miał siły, aby sprzeciwić się sobie, aby przerwać proceder nieuczciwego zdobywania pieniędzy, aby przestać nadużywać swej pozycji państwowego urzędnika podatkowego. Zacheusz jest grzesznikiem i wykluczonym ze wspólnoty. Zmienia się w momencie, gdy osoba, o której myślał, że go nie ceni, okazuje mu szacunek. Być może Zacheusz nie widział w sobie niczego wartościowego i w głębi serca gardził sobą. Wszystko się zmienia, gdy spotyka oczy Jezusa. Bóg zawsze zaczyna rozmowę z nami w tym miejscu, w którym się znajdujemy, choćby to była jakaś sykomora albo jakieś ciernie zagubionej owcy. Przekonują nas o tym niemal wszystkie ewangeliczne spotkania Jezusa z ludźmi. Bóg, oczekując na człowieka, sam stał się człowiekiem. Aby zmienić swoje życie, potrzebne jest nam doświadczenie Bożej miłości i dostrzeżenie naszej wartości w Jego oczach. Pomocą może stać się medytacja Słowa Bożego. Pocieszenie dają mi słowa Jezusa, że On, niepojęty Bóg, przyszedł na świat szukać tych, którzy się zagubili.